Siemanko, siemanko na kanale, witam na kanale Kryptonol, dzisiaj Krypto Bayera. Co dzisiaj usłyszycie w Bayerze? Będziemy rozmawiać troszeczkę o złocie, zobaczymy co tam Phil Konieczny powiedział o Bitcoinie, jaki skład teraz aktualnie portfela on posiada. Oraz zrobimy sobie przegląd giełdy, czyli po prostu szybkie numery w stylu po ile Bitcoin, czemu tak drogo, po co i dlaczego. Także co robimy? Zaczynamy. Teraz wchodzimy sobie tutaj na stronę textcomparic.pl. Czy złoto jeszcze da zarobić setki procent? Oto co pokazują dane z ostatnich 20 lat. I na podstawie danych z ostatnich 20 lat dowiadujemy się, że złoto zyskało prawie 616 w ciągu ostatnich 20 lat, wyprzedzają S&P 500, który wzrósł zaledwie o 421%. Eksperci mówią o zmianie paradygmatu. Złoto przestaje być wyłącznie bezpieczną inwestycją, a staje się strategicznym aktywem o długoterminowym potencjale wzrostu. I taka jest prawda, po prostu zawsze wszystkie państwa, wszystkie banki, wszyscy uciekali do złota. Kiedyś w Stanach złoto było konfiskowane, zabierane zwykłym obywatelom. Może też, tak a propos tego, może też a propos Ameryki, dlatego teraz trzeba po prostu się rejestrować kupując złoto, bo nie rozumiem w sumie tego, dlaczego państwo chce wiedzieć, co ja sobie kupiłem za swoje własne opodatkowane pieniądze, tego to nie rozumiem. No ale okej. Chciałem wam jeszcze tutaj pokazać, że w tym artykule piszę mniejszym drukiem zostało napisane, zostało napisane, złoto zyskało aż o 616% w ciągu ostatnich 20 lat. Powiedzcie mi, jak ktoś widzi liczby bliźniacze, czyli na przykład 6,6, powiedzmy tutaj jest 6,16 i nie wiem, 21, piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś coś takiego widzi, co to oznacza. Kto ma wiedzieć, to wie oczywiście, co to oznacza, ale po prostu podzielcie się swoją wiedzą na ten temat. I dalej, co patrzymy tutaj? No, złoto było tak, a nie inaczej postrzegane, no ale co zrobimy, co nie? No po prostu były takie czasy, że złoto sukcesywnie kilka procent, miesiąc w miesiąc, czy tam kilkanaście procent szło do góry i się okazało, że po 20 latach nazbierało się ponad 600%. Jest to bardzo, bardzo dobra wiadomość, jest to bardzo dobry wynik. I co chciałem wam powiedzieć, to mianowicie to, że moim zdaniem złoto jest bardzo dobrym aktywem. Najlepiej w złoto w postaci fizycznej, czyli nie jakieś ETF-y, nie jakieś tam pierdoły, tylko po prostu sobie kupić złotą, nie wiem, monetę jednouncjową, 1/10 uncji, nie wiem, sztabkę złota. Ponieważ tak, możecie to przewieźć, możecie to wywieźć do zagranicy, do obojętnie jakiego kraju. Ceny złota są wszędzie takie same, także praktycznie złoto może być postrzegane jako aktywo, którym można płacić. I tak przeważnie dzieje się, jeżeli na horyzoncie pojawia się jakaś jakiś duży konflikt zbrojny i tak dalej. Także co, myślę, że tyle na temat złota. Pochwalcie się, macie złoto, nie wiem, inwestujecie złoto, wolicie ETF-y, wolicie złoto fizyczne. Powiedzcie, jak to z wami jest? I teraz przechodzimy do następnego artykułu. Następnym artykułem będzie to, co Phil Konieczny zdradził w swoim ostatnim filmie, jednym z ostatnich filmów na YouTubie. I co? Phil Konieczny, znany inwestor, influencer kryptowalutowy, ujawnia, jak wygląda obecnie jego skład portfela krypto. Podkreśla, że wciąż dominuje w nim tylko Bitcoin, mimo potencjalnych sygnałów nadchodzącego altcoin sezonu. Dla początkujących to ważna lekcja o podejściu do ryzyka i cierpliwości w inwestowaniu. No i Phil Konieczny, jak to Phil Konieczny? Oczywiście może nie z jego zasad, ale jedną z jego
Phil Konieczny, jak to Phil Konieczny, pokazuje nas, uczy inwestować, ale jest bardzo, bardzo ostrożnym inwestorem i uważa, że obecne spadki dominacji Bitcoina mogą sygnalizować początek sezonu altcoinów. Obecny poziom około 61 to według niego wyraźna zmiana względem niedawnych szczytów 65-66%. Przypomina jednak, że w poprzednich cyklach rynek często mylił inwestorów. Historia pokazuje, że złudny entuzjazm może prowadzić do strat. No i co? Wskazuje on także na istnienie dwóch szkół analizy dominacji Bitcoina. Jedna z nich twierdzi, że spadki następują z coraz niższych poziomów. Druga mówi, że musi ona najpierw dojść do 71, zanim faktycznie nastąpi cały alt season. I co? Skład portfela Phila Koniecznego tylko Bitcoin. W jego ocenie rynek altcoinów nie daje jeszcze wystarczających sygnałów do wejścia. Uważa, że ryzyko wciąż przewyższa potencjalne zyski. Jego strategia opiera się na bezpieczeństwie i długoterminowej wizji. W jego strategii, w tej chwili, w jego portfolio to tylko i wyłącznie Bitcoin. No i właśnie, musimy zastanowić się też nad jedną rzeczą, czy warto szukać, analizować, oczywiście jeżeli ktoś umie, bo to jest podstawa, warto wyszukiwać, analizować różne nowe projekty, które może w przyszłym czasie dadzą nam razy 10, razy 5, razy 3, razy 20, czy po prostu tak jak dużo ludzi teraz preferuje, skupywanie konsekwentne Bitcoina, dokupywanie właśnie sobie złota, na przykład fizycznego, i można zrobić powiedzmy 10, 15, 20-letni plan inwestycyjny. Teraz mówimy na przykład, jeżeli ktoś ma 20 lat i zacznie robić takie rzeczy, myślę, że spokojnie w wieku 40-50 lat może przejść na emeryturę i żyć sobie tylko i wyłącznie z odsetek, które będą dawały mu jego aktywa, lub po prostu, na przykład tak jak ja, w wieku 40 paru lat zacząć inwestować, zacząć powoli skupywać powolutku Bitcoina, powolutku złoto i powiedzmy, że może w przyszłości po 15 latach, po 10-15 latach pozwoli mi to osobiście patrzeć lepiej w przyszłość na tak zwanej emeryturze. Po prostu mieć coś, tak jak mówiłem, jeden ma mieszkania, które dają mu profity, dostaje pieniądze na konto, drugi ma złoto, sukcesywnie skupuje, dokupuje na dołkach powiedzmy, następny ma bitcoiny, tak samo jedni tradują na dźwigni, drudzy po prostu hodlują, także tak to jest. Powiedzcie mi, co wy robicie, co jest dla was najlepsze, jak na to patrzycie, czy patrzycie na to długoterminowo względem 10, 15, 20 lat, czy nie interesuje was to w ogóle i po prostu jesteście traderami, którzy w danej chwili handlują. Ja porównuję traderów na przykład do fliperów mieszkań. Powiedzmy, są ludzie, którzy skupują mieszkania, wynajmują, zarabiają na wynajmie, plus wartość tego mieszkania rośnie. Oczywiście jest to policzone, że prawdopodobnie lepiej byłoby zainwestować nawet w te SP500 i lepiej się na tym wyjdzie niż powiedzmy długoterminowo na tym, że ma się mieszkanie, ale jednak nieruchomość to jest nieruchomość, czy to dom, mieszkanie, działka, nie wiadomo co tam jeszcze. I ja porównuję właśnie traderów do fliperów, bo fliperów nie interesuje po ile będą mieszkania, nie wiem, za 10 lat, za 15, za 20. Dla niego najlepszą okazją jest kupić teraz tanio, włożyć w to trochę pracy, wyremontować, odświeżyć i momentalnie sprzedać. I tak samo jest powiedzmy z traderami. Jeżeli zauważą okazję, powiedzmy, że shortują bitcoina, powiedzmy,
widzą, że nadchodzi korekta, widzą, że nadchodzi głębszy dołek, skupują na dołku, trzymają chwilę, sprzedają z zyskiem i tak cały czas. Są day traderzy, niektórzy robią to na 15-minutówkach, na godzinówkach, na przedziale czasowym jednodziennym, także są różne typy, jest swing trading, także poczytajcie, pooglądajcie, napiszcie też, czym się zajmujecie, co robicie, także będzie to dla mnie bardzo, bardzo fajnie wiedzieć, kto mnie ogląda. I teraz na sam koniec przechodzimy oczywiście sobie do giełdy BeanX, przechodzimy sobie na rynki, przechodzimy sobie na spot. Od razu wychodzi, że muszę tutaj nacisnąć, przepraszam bardzo, żeby to się wszystko mają oczywiście bardzo fajne promocje, mają bardzo fajne, można dużo rzeczy wygrać. Także zapraszam na tą giełdę, jest bardzo fajna, bardzo innowacyjna, mi osobiście bardzo, bardzo pasuje. I co, wchodzimy sobie na Bitcoina, patrzymy, co jest grane, dużo się nie zmieniło do ostatniego razu, wybicie, konsolidacja, było wybite nowe ATH 123 000, teraz aktualnie 119 229. Także co? Obserwujemy, po prostu obserwujemy. XRP. XRP zaliczyło bardzo duże, ostatnio 3 dni z rzędu, bardzo dużą korektę, bo powiedzmy, że z 3,60 spadło tutaj minimum było, przepraszam bardzo, 2,95, no także dosyć duża korekta, ale co, zostało to podniesione, no i teraz zobaczymy, co jest grane, czy trend spadkowy będzie się utrzymywał, bo według mnie widoczne są 3 czarne kruki, no i zobaczymy, co dzisiaj, ale tak jak gdyby formuje się też taki mały młot, no powinien mieć dłuższy ten nie korpus, tylko cień, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, także może to być zastopowanie trendu spadkowego i po prostu odbicie do góry. Na co patrzymy dalej? Solana. Tak samo Solana 2 dni z rzędu zaliczyła spadki, po czym teraz też wydaje mi się, że tworzy się mały młotek. Także zobaczymy, obserwujemy, nic nie zrobimy, po prostu trzeba patrzeć na wykresy, trzeba czytać wiadomości, trzeba patrzeć, co dzieje się na świecie i wszystko po prostu sumować sobie w głowie i wyciągać wnioski takie, jakie chcecie, ponieważ pamiętajcie, czy to ja, czy ktoś inny, nikt nie daje żadnych 100% pewności tego, na temat czego się wypowiada, dlatego że nie jesteśmy, przynajmniej ja nie jestem profesjonalnym traderem czy inwestorem z zawodu, po prostu zajmuję się tym hobbystycznie, patrzę sobie na te ceny, omawiam je dla Was, także dla mnie i tyle, także do końca nie bierzcie pod uwagę moich słów, po prostu wyciągnijcie sobie wnioski i zawsze pamiętajcie o tym, żeby robić wszystko samemu. Przechodzimy dalej. Ethereum. Ethereum miało bardzo leciutkie 2 dni spadków, ale cena powiedzmy z 3,850 na 3,750, więc jest to bardzo dobra cena. Ostatnio widziałem artykuł Artura Hayesa, który wypowiadał się, w tym artykule wypowiadał się Arthur Hayes i dla niego 10 000 na Ethereum jest bardzo możliwe. Ja myślę tak samo, bo skoro zaczyna już mówić się o tym, że Bitcoin w przyszłości może kosztować $1 000 000, to myślę, że Ethereum spokojnie i to dużo wcześniej może kosztować $10 000. I tak sobie ostatnio myślałem, że może doczekamy czasów i zobaczymy i usłyszycie też to na tym kanale,
że moje powiedzenie, o którym sobie ostatnio myślałem, zamiast wyglądać jak $1 000 000, to może w przyszłości będziemy mówić wyglądasz jak 1 bitcoin. Także na tym krótkim omówieniu giełdy będę chciał zakończyć. Oczywiście zapraszam Was na giełdę, link w opisie. Korzystajcie. I co? Na sam koniec ciach bajera.